Dzień dobry, witam Was serdecznie. Obok mnie Cetus 2, drukarka, którą pokazywałem Wam jakiś czas temu. Obiecałem, że do tego wrócimy. I słuchajcie, pokażę Wam dzisiaj, jak z tego oto złomu, który tutaj widać, zrobić na przykład taki napis i zrobić to bardzo dobrze i bardzo szybko. Zapraszam na film. Słuchajcie, zanim przejdziemy do wydruków, jeszcze chwileczkę o samej drukarce. Pamiętacie to, co Wam pokazywałem, czyli te potężne profile, dosyć mocne ramiona, te profile liniowe, które tutaj są na osi X, Y, to wszystko naprawdę ma potencjał. I żeby tutaj jakoś bardzo nie spoilerować tego filmu, to drukarka zdecydowanie nie dla początkujących. Tak mi się przynajmniej wydaje, ponieważ ja troszeczkę czasu przy niej musiałem spędzić i nadal do końca nie jestem zadowolony z efektów, które udało mi się uzyskać. I powiem szczerze, nie do końca wiem, z czego to wynika, bo sam pomysł tej przedziwnej dyszy, która łączy dwa filamenty, jest ciekawy, jest unikatowy i zawsze będę wspierał, zawsze będę cenił firmy, które nie idą sztampowo, tak jak wszyscy inni, tylko mówią, że kurde, mamy jakiś pomysł, spróbujemy to zrealizować. Za chwilkę oczywiście przejdziemy do wydruków, ale na sekundę tylko włączę drukarkę. Zobaczcie, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić za każdym uruchomieniem, to jest inicjalizacja. Drukarka wykonuje kilka ruchów, łapie krańcówki, wie, gdzie jest to 000. Jeszcze jedzie w dół. I to jest rzecz, którą trzeba zrobić zawsze. No i koniec. Tak, jeszcze coś. I teraz drukarka ma również drugą funkcję, którą trzeba zrobić co jakiś czas. Naprawdę uważam, że to jest konieczne, czyli kalibracja ta automatyczna. Może też to zrobimy sobie. Zobaczycie, jak szybko to się tutaj porusza. Zrobię to na zimnym stole, ale chodzi tylko o czas. Zobaczcie, że jest to faktycznie mega szybkie. Oczywiście powinienem najpierw nagrzać stół i zrobić to po nagrzanym blacie. Od spodu mamy tutaj śruby regulacyjne. Nie wiem, czy to będzie gdzieś tu widać. Mamy te pokrętła, które dokręcamy najpierw, a później możemy w razie czego odpuścić do góry. No i zobaczcie, tutaj mamy chyba 4, czyli będzie 4 razy 3 chyba, 12 punktów kontrolnych dla blatu. I to jest mega szybkie. Więc jeszcze właśnie też ważne jest, że tutaj nie ma żadnego czujnika, tylko pomiar jest dokonywany przez dotknięcie głowicą samego stołu. I ostatni punkt. Tyle w temacie automatycznego levelingu. To co? Mogę wyłączyć. Ja tutaj mam odchyłki. Teraz jak pokazane, może tutaj właśnie tą jedną śrubę powinienem jeszcze bardziej dokręcić. Może zrobię Wam zdjęcie, żebyście widzieli, jakie odchyłki w tym momencie tutaj się pokazały. Po przenoszeniu drukarki oczywiście taką kalibrację dokonujemy. Dobra, wyłączamy. Gdzie to jest? Tam. No i dobra. I teraz przechodzimy do... Sam nie wiem, czy do wydruków, czy do aplikacji. Ponieważ App Studio, software, który trzeba poznać, aby kolorować obiekty, nie jest aplikacją, bym powiedział, taką łatwą i przyjemną. Zalecam, naprawdę zalecam obejrzenie kilku filmów na YouTubie, które pokazują proces. I również jeśli ktoś będzie chciał zobaczyć te filmy, to polecam naprawdę filmy producenta, a nie użytkowników. Bo widziałem również filmy, które
po prostu robiły coś naokoło. Stwierdziłem, że to po prostu nie ma sensu, tylko trzeba pójść do źródła, zobaczyć tamte filmy i wtedy dopiero zrozumiałem jak gdyby zasady działania tej aplikacji i nadal uważam, że ona nie jest prosta. Wydaje mi się, że nie jest już rozwijana, więc żeby stworzyć taki obiekt jak ten, bo ten Wam pokazywałem, tak? Pokazywałem Wam przy okazji testowania tej drukarki. To jest to obiekt, który powstał przy użyciu App Studio. Tutaj mamy w środku Purge Tower, czyli tą wieżę czyszczącą. I ten obiekt drukujemy jako jeden obiekt na stole i całe czyszczenie dyszy odbywa się tutaj w środku. Drugi obiekt, który również był tutaj wydrukowany, to było to drzewo. Też ciekawie poteksturowany obiekt. Również czyszczenie się odbywa w środku. I takie rzeczy jest się w stanie robić. Zacząłem od kostki kalibracyjnej z App Studio i efekt, który zobaczyłem, wygląda następująco. I teraz pokażę Wam również, jak to wygląda w samej aplikacji. Były tutaj mieszane dwa filamenty, tak? Czarny w środku i biały na zewnątrz. No i ewidentnie ten biały, skoro jest przeciągany jedną warstwą na zewnątrz, to jest zdecydowanie za mało. On jest jakby prześwitujący i dlatego efekt jest taki, a nie inny. Tutaj jest to drukowane jeszcze na rafcie, ale generalnie jeśli spojrzeć, zobaczcie, nie wiem, może na przykład w środku na jakość ścianek, nie wiem, czy tu kamera złapie w środek, to sam wydruk wygląda naprawdę nieźle. Nie ma się tutaj za bardzo czego doczepić, oprócz tego, że ten miks kolorów wyszedł tak sobie. Pokażę Wam jeszcze coś, co wydrukowałem, jako chyba jeden z pierwszych wydruków. Zresztą tutaj widzę jeszcze takie 160 mm koła. Idę po to. Dobra. Mam to. Nie będę rozbierał, ale zobaczcie. To jest redukcja 160 na 120 i wydruk wyszedł bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Znaczy, tutaj to wezmę może. To oczywiście sobie działa. Proszę bardzo. Bardzo mocno. Tutaj mam ścianki w granicach 3 mm i to jest pancerna rzecz. Jednokolorowy wydruk wyszedł rewelacyjnie. Dobra. To idziemy dalej, tak? Z naszymi testami. Próbowałem, słuchajcie, wydrukować takie zwykłe dwa bloki. I teraz tak, tutaj było zrobione tak, aby podstawa tego, to był pierwszy kolor podstawowy. Blok tutaj to miał być kolor drugi, przepraszam, trzeci i biały to jest kolor drugi. Ponieważ tutaj można również korzystać z takiej opcji, z takiego wirtualnego ekstrudera, który miesza dwa kolory. I wtedy mamy jakby 3 kolory do dyspozycji. No i czarny wyszedł super. Tutaj nie mam chyba jakichś tam wielkich uwag. Biały wychodził lekko szary, bo tutaj również drukowałem to bez purge bloka, co również czasami nie zależy nam na jakiejś tam ściance, a czasami oczywiście ma ten cały blok być super czysty. No i zobaczcie, tak to wygląda, czyli jeśli nie mamy tej ścianki, tego bloka czyszczącego, to dysza, tak jak tutaj widać, na jednej ze ścianek po prostu się czyści. I wtedy ona z tego czarnego przechodzi do koloru białego. Ale nie jest to idealnie. Zdecydowanie nie jest to taki biały. Więc, no i jeszcze mi się to rozpadło, więc znowu nie byłem zadowolony. Robiłem później testy. Drukowałem Benchy.
I tutaj samym Benchem, oprócz tej retrakcji, no można byłoby tam trochę to poprawić jeszcze, no to kolorowanie również wyszło tak sobie, nie? Czyli ta burta z jednej strony jest kolorowana, ale z drugiej już prawie nie. Jeśli chodzi o chłodzenie, zobaczcie tam górę tego pomieszczenia, to również chłodzenie daje radę. Ta burta, ten daszek tam jest prosty i wszystko było ok, ale jednak to kolorowanie w opcji Surface, czyli że jeden kolor, tam bodajże chyba jedna warstwa obrysu jest w tym drugim kolorze, nie wychodzi zbyt dobrze. Ten kolor jakby nie jest się w stanie wyczyścić, ta ścianka jest zbyt cienka i ten kolor po prostu prześwituje. Mówię, dobra, zrobimy w takim razie coś prostszego, czyli pokolorowałem część dachu i pokolorowałem część na pokładzie, ten taki boks z tyłu. No i zobaczcie, ta-da-da, tak to wyszło. Wszystko byłoby pięknie, bo to już zaczyna wyglądać, nie? Czarny jest czarny. Na retrakcję nie patrzcie, bo to jeszcze można dopasować. Ten pomarańczowy boks z tyłu jest pomarańczowy, nie jest pobrudzony. No i co z tego, jak wszystko mi się rozleciało? Mówię, dobra, za słabo sklejone na dole. Zrobiłem to jeszcze raz. I znowu fail. Nie mam pojęcia, dlaczego na tym dachu wszystko się kończyło praktycznie w tym samym miejscu. Rozwalał to wszystko i tyle. Żeby nie było. Zobaczcie. Rozwalone jest prawie, że w tym samym miejscu. Ciekawe, nie? No mówię, dobra, odpuszczam z tym. Porobię w takim razie testy wtapiania pewnych elementów, czyli wtapianie jednego obiektu w drugi i zobaczymy, jak to wyjdzie. No i tutaj zrobiłem sobie pierwszy test, czyli mamy biały kolor w środku, czarny na zewnątrz, ten blok. Nie wiem, czy to odłamię. Nie mam tutaj szpachelki. Dobra, nie będę tego odłamywał, ale wyszło całkiem nieźle. Dobrze, zrobiłem w takim razie drugą opcję, gdzie wypuściłem te napisy do góry, zamiast je utapiać w materiale i w bardzo podobny sposób, ale zrobiłem już wersję taką ostateczną i to wygląda już, myślę, że naprawdę nieźle. Dobrze, i teraz pokażę Wam jeszcze jeden sposób modelowania. Ostatnio widziałem, ktoś wykonywał taką wizytówkę i tu pokażę Wam, jak się do tego zabrać. Mamy tutaj blok, tak naprawdę taki cube sześcian, który tutaj wgrałem i na razie usuniemy sobie prócz bloka i również zrobimy sobie tutaj bez raftu, bez tego prócz towera. Tak, i teraz siedzi to już nam zupełnie płasko na stole i możemy zacząć w takim razie modelować. I teraz musicie tutaj chwileczkę poświęcić faktycznie przy tym oprogramowaniu, żeby go zrozumieć i żeby płynnie się w nim poruszać. I jest ciekawy. Nie powiem, naprawdę jest to ciekawy sprzęt. Zobaczcie. Zrobimy tak. Możemy sobie tutaj poskalować. Możemy oczywiście obracać ten nasz obiekt wgrany, poskalować i poskalujemy go sobie tutaj, może nie w tą stronę. A dobra, jak już zrobiłem, niech będzie w X-ie. Poskalujemy sobie troszeczkę tak. I teraz to jest pierwszy ekstruder. Czyli kolor, który, zresztą mogę od razu tutaj ciąć i będziecie widzieć, co jest grane. Tak, jest tutaj pierwszy kolor. Widać tutaj po prawej stronie ekstruder numer 1. Wywalamy to. I teraz tutaj tym plusikiem możemy dodać tak zwany submodel, który
wykorzystamy do cięcia tego elementu. Separate. Podzielimy to z 50, może nawet więcej. 70, wysokość. OK. Możemy sobie ten obiekt również troszeczkę zmniejszyć. W Y? Nie. W X. No, nie, sorry, w Z tu jest. I lecimy w dół. OK. I teraz zobaczcie, co też tutaj z tym obiektem zrobię. Przesunę go sobie tak. I przesunę go sobie w ten sposób. Teraz tutaj sobie go zdublikujemy. Nie wiem, czy tak mogę zrobić. Mogę. A, to jest jako osobny model. Dobra, to nie. Bo chcę tutaj pracować na tym modelu jako takim modelu do cięcia tego poprzedniego modelu. Dobra, czyli teraz zrobimy, dodamy kolejny submodel. Cube, znowu separate. I tutaj może to była ta wysokość. Niepotrzebnie taka duża. 50. Za mało. Za mało. Jeszcze raz. Cube. Separate. 70 na 10. Tak, przesuwamy to. No, tutaj możemy sobie również od razu zeskalować. Sprawdźmy, czy... Dobra, tniemy. I zostaną nam jeszcze dwa boki. Czyli dodajemy jeszcze dwa obiekty. Separate, tutaj będzie to 50 na 10. Obracamy. Ups. Obracamy. Nie to. W Y. Sorry, w ZC. O 90 i przesuwamy. Dobra, tniemy tutaj. I dodajemy jeszcze ten model. Ostatni już. Spokojnie. Znowu 50 na 10. Zaznaczamy. Obracamy. Nie w tym, tylko w Z. O 90 przesuwamy. Musimy widzieć tylko, o ile przesuwamy. Dobra. I żebyście zrozumieli, teraz te obiekty tną nasz podstawowy obiekt i to, co będzie pocięte, będzie już drukowane drugim kolorem. Tadadam. Proszę bardzo. Jest to zrobione. Zwróćcie uwagę tylko tutaj na te zewnętrzne, różowe ścianki. Chodzi o to, że jeśli nie korzystamy z put bloka, to on będzie tutaj wykorzystywał część elementu jako push block. Można to też, słuchajcie, pokombinować i wtedy wciskamy ten push tower, push block do środka obiektu. Nie będę z tym kombinował, bo to jest dosyć skomplikowana metoda, ale pokażę wam dalej, co możemy zrobić jeszcze. Teraz ten obiekt obrócimy sobie w... Nigdy nie wiem tutaj, który to jest kolor. Zaraz zobaczymy. O 90? Nie. W Y o 90. Postawimy to sobie. I teraz na tej ściance zrobimy sobie jakiś napis. Image texture. Możemy sobie tutaj rysunek, ale zrobimy napis. Czyli dajemy słowo tekst. Tutaj tekst, a nie rysunek. Dobrze, test. 3 mm grubości.
OK, to wszystko pasuje. I dajemy OK. Patrzę, czy wszystko dobrze. Taradą, jest. Obracamy znowu ten nasz obiekt. Obracamy obiekt w Y o -90. Sadzamy go na ziemi i próbujemy pociąć jeszcze raz. Zobaczcie. Mamy pocięte. Mamy ten obiekt w środku, ale możemy równie dobrze, tutaj mamy teraz jako, ten obiekt jest jako separate, ale my tutaj zrobimy jako extrude, czyli ma być to wypuszczone nad tym obiektem i zobaczymy, czy będzie prawidłowo zrobione. Tadam. I już mamy. I powiem szczerze, że ten film, który widziałem w sieci, ten człowiek tam robił to zupełnie inaczej, więc stwierdziłem, że pokażę wam, jak to zrobić tylko w Cetusie, tylko w tym App Studio, nie w Cetusie. I teraz zrobimy jeszcze, żeby ten wydruk był czystszy. Prawy klawisz i Reload Purge Tower. Tylko oczywiście sobie tą wieżę przesuniemy. No i zobaczcie teraz. Widzicie? Ten różowy kolor tutaj zupełnie znikł i ta nasza płytka jest zupełnie czysta, czyli w tym momencie powinno być wszystko prawidłowo. Tutaj ta ścianka jest taka no mikro czarna, nie? Widzicie? Z tej strony. Z pozostałych stron wszystko jest pomarańczowe i to wygląda już naprawdę przyzwoicie. Purge block do tego. Purge block do tego wygląda tak. Czyli to jest komplet. Czyścimy sobie tutaj, a efekt końcowy jest taki. I myślę, że słuchajcie, to już jest coś, co można było pokazać komuś i powiedzieć, że słuchajcie, no to jest efekt finalny z tej drukarki, bo to wygląda całkiem nieźle. Pokażę wam też kilka przykładowych prac ludzi, którzy trochę więcej poświęcili czasu niż ja na to, żeby popracować w tym softie i efekty pracy są naprawdę niezłe. Więc podsumowując, jeśli macie trochę czasu, żeby zgłębić ten sprzęt, to naprawdę daje radę. Myślę, że w tej cenie raczej nie dostanie się takich, znaczy już nie mówiąc o tym miksowaniu, tak, że tutaj, bo jeśli chciałbym na przykład zrobić jeszcze, przepraszam, wrócę jeszcze raz do tego, czyli chcę zrobić ten napis bez push bloka, to no mógłbym tutaj starać się ukryć to w środku, ale prościej jest dodać ten push block, no on będzie oczywiście wysokości tego naszego wydruku, więc niewielki. Jeśli bym coś drukował dużego, no to wtedy purge block, purge tower wciskamy do środka. I myślę, że tutaj jest jakby ten cały diabeł pogrzebany, czyli dobre opanowanie tej aplikacji to klucz do dobrych wydruków. I wtedy taki wydruk jak ten, bez wieży czyszczącej, jest jak najbardziej do osiągnięcia. To nie koniec mojej przygody z tą drukarką, na pewno. Mam tutaj kolejne filamenty założone i ściągnę sobie kilka takich obiektów pokolorowanych i puszczę jeszcze na tym wydruki. Zobaczę, co tutaj się da z tego jeszcze wycisnąć. Link do Cetusa 2 w opisie tego filmu. Podam też może link do grupy facebookowej użytkowników. Warto zobaczyć właśnie, co ludzie wyciskają z tego sprzętu. Aha, i na sam koniec jeszcze jedna uwaga, że powstał jakby manual taki, jak z skóry robić, slice'ować obiekty właśnie na Cetusa 2. Więc to może być kolejna dobra droga, żeby ominąć oprogramowanie to App Studio, tylko używać jakby używać znanej nam kury i robić już wydruk bezpośrednio. Do zobaczenia. Cześć.